Nie ukrywam, że już się nie mogłam doczekać tego spotkania, bo wcześniej już planowałyśmy, żeby to spotkanie się odbyło. I jestem bardzo szczęśliwa, że się udało w końcu jednak to spotkanie umówić. Ja też Chciałam się cieszę. Chciałam panią zapytać, tak na razie od razu powiem, że osoby, które są z nami, nie mają pojęcia w ogóle, z czym pani jest. Mhm. Jest to dla Dobrze, nich całkowicie historia, niespodzianka, że tak powiem. w porządku. Ja pozwolę sobie na zadawanie różnego rodzaju pytań, natomiast jeżeli pani nie będzie chciała na nie odpowiadać, to Mhm. oczywiście zgodnie ze sobą, ze swoimi granicami, jeżeli pani będzie chciała coś dopowiedzieć, a ja się nie zapytałam, to też jak najbardziej. Chciałabym najpierw może w ogóle panią zapytać, dlaczego pani się zgodziła na to, żeby opowiedzieć o swojej historii? Dlatego, że kiedyś, bardzo, bardzo się jej wstydziłam i z perspektywy ofiary wiem, że my się bardzo często właśnie wstydzimy tego, co nas dotyka. A teraz, kiedy już, minęło dużo czasu i mam poleczone w sobie wiele rzeczy, to stwierdziłam, że mogę to przekuć w coś dobrego i pokazać, że się da, podzielić się tym, bo pamiętam takie poczucie ogromnej samotności w tej sytuacji, że na pewno tylko ja jedyna na świecie i w ogóle dlaczego mnie spotkało coś takiego, że jest przemoc, a to Mhm. wcale tak nie jest, że my jesteśmy samotne, więc chciałabym pokazać, że hej, ja tu jestem, rozumiem cię, bo z tym zrozumieniem też jest często problem. I między innymi właśnie dlatego, żeby ktoś, nawet jedna osoba, która myśli, że jest w tym sama, dowiedziała się, że nie jest i że da się, bo moja Mhm. historia kończy się tak naprawdę ogromnym happy endem, więc mam nadzieję, że ktoś, kto jest taki zatrzymany w tym strachu, zobaczy, że jednak da się. Mimo tego Mhm. strachu dookoła, że da się to wszystko ogarnąć. Tak, ja też się cieszę, że pani o tym powiedziała, dlatego że nawet jak ja sobie myślę o nagrywaniu tych spotkań, to jest ta idea, żeby dzielić się tymi informacjami, by osoby, które są ofiarami, odczuwają, że są samotne w tej sytuacji, mogły zobaczyć, że o tym można mówić głośno i że nie są same. Tak. Ponieważ często niestety tak jest, że to przekonanie, że są same, że nikt ich nie zrozumie, że nie dostaną wsparcia, że tak musi być i nie może być inaczej, to powoduje, że zostają w tej swojej sytuacji życiowej i boją się podjąć jakąś zmianę, która często jest bardzo trudna. Tak, zgadzam się. Mhm. Dokładnie tak. Może pani opowiedzieć, jaka historia panią spotkała w życiu? Już pani zaczęła o przemocy. Mhm. Tak, ja chyba nigdy bym się nie spodziewała, ale czasem się zastanawiam, czy powinnam używać słowa byłam, czy jestem, ale byłam ofiarą przemocy. Byłam ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej. Eee, No i to było coś, czego długo nie akceptowałam w sobie, ale przyjęłam to dzięki terapii jako część swojej historii. Absolutnie nic się nie zapowiadało na to, że to będzie historia przemocy, nic się nie zapowiadało, że ten człowiek, z którym myślałam, że stanę na ślubnym kobiercu, to stanęłam z nim twarzą twarz w sądzie, na sprawach karnych. Nigdy się nie spodziewałam, że będą biegli, którzy powiedzą mi, że to jest człowiek, dla którego nie ma szans, który ma zaburzenie osobowości narcystyczne. Nigdy nie przyszło mi w ogóle przez myśl, żeby gdzieś myśleć o tym, że jakiś narcyz albo tym podobna osoba jest w moim otoczeniu. Więc tak, to Mhm. z jednej perspektywy to była piękna familijna historia dwójki młodych, wykształconych ludzi z dzieckiem, a z drugiej była właśnie ta historia przemocy. Mhm. Może pani powiedzieć, ile, lat pani miała, kiedy pani poznała tego partnera? 22 i Aha, jestem 7 lat młodsza od niego. rozumiem. Mhm. A jak on ma na imię? Bo ja wiem, że pani może mówić jakby o tej historii, Znaczy, więc to było łatwiej. tak oprócz imienia jego. Aha, okej, a możemy go jakoś nazwać? Ja go nazywam Narcyz albo Wielebny, Tak, dobra, to tak, narcyz albo wielebny. Jak tak. pani poznała narcyza?
Poznałam go jako mojego współlokatora. Byłam wtedy na projekcie naukowym. To było mieszkanie takie typowo studenckie, dużo ludzi i dla mnie to był na początku chłopak z ostatniego pokoju, o którym gdzieś tam dziewczyny mówiły, że a wiesz, to jest taki chłopak, wychodzi wieczorem, wraca nad ranem, śpi pół dnia, jest bezproblemowy, w ogóle nie zauważysz, że jest. I to była pierwsza osoba w sumie, którą poznałam w mieszkaniu, ale absolutnie żadnej miłości od pierwszego wejrzenia między nami nie było. Ja nawet nie nastawiałam się na nic takiego. Nie ukrywam, że na pewno w jakiś sposób poczułam taki prąd, ale to był może dlatego, że to był ogólnie atrakcyjny mężczyzna, ale pod żadnym względem to nie było planowane. Mhm. A czy był czarujący, uwodzący w swoim zachowaniu? Był bardzo. To się właśnie tak zaczęło, że kiedy wracałam ze swojego projektu, to na przykład spotykaliśmy się w kuchni i był ten no naprawdę czarujący właśnie uśmiech, który mnie zapraszał na wspólną kawę. I właśnie tak się zaczęło od takich drobnostek typu wspólna kawa, wspólna wycieczka rowerowa, tutaj jakaś zaczepka na korytarzu czy w kuchni właśnie w tym mieszkaniu. E, Okazało się, że to jest człowiek, z którym mam tyle tematów Mhm. wspólnych. Teraz zastanawiam się, czy te tematy były dostosowane do mnie, czy rzeczywiście aż tak nadawaliśmy na wspólnych falach. Mm. Ale tak, było czarująco, było pozytywnie, było wesoło. Jakby tam nie było problemów w tym człowieku, ani dookoła niego żadnych problemów nie było. Mhm. A co w nim takiego było, co panią zahipnotyzowało najbardziej? Mm, Ja chyba troszeczkę z racji wieku, że ja miałam te 22 lata, jak go poznałam, to byłam oczarowana, że to jest no, dojrzalszy mężczyzna ode mnie, tak? Bo on już miał prawie 30 lat. To był człowiek, który robił fajne rzeczy, też realizował różne zagraniczne projekty, więc widziałam w nim różne pasje, tak? A to do podróżowania, a to do rozwijania się. Bardzo tak miło mówił o tym, że chciałby założyć rodzinę, więc myślałam sobie, że fajnie, że to są wartości, tak? Których na przykład ja szukałam w mężczyźnie. Bardzo uważnie mnie słuchał. On był taki skupiony, jakby nie tylko na słuchaniu mnie, tylko na przykład, kiedy mieliśmy spotkania jakieś takie współlokatorskie w kuchni, to słuchał też innych, więc ja raczej całą jego postawą byłam oczarowana. Względem mnie to było też bardzo uważne słuchanie. Jeśli pojawiały się jakieś tematy, to on nagle znajdował książki, które mi podsuwał, bo na przykład mówił, że no widział, że jestem czymś zainteresowana i on to zainteresowanie chciałby jakby rozwijać we mnie i na przykład zaczął mi przynosić książki na różne tematy albo właśnie zapraszać mnie gdzieś, nie wiem, wspólnie oglądaliśmy filmy jakieś ciekawe związane z tym, więc ja myślałam po prostu o nim jako o takim zaangażowanym w relacje mężczyźnie, że to jest mężczyzna z wartościami, który się angażuje w to, jaką relację buduje z kimkolwiek, bo nie tylko ze mną, że jest właśnie taki pozytywny, ciepły, że raczej nie widzi problemów, tylko same rozwiązania. To było dla mnie jako takiej młodej dziewczyny wręcz fascynujące, bo ja sobie trochę pomyślałam, że kurczę, też bym chciała taka być, że jestem pozytywna, że chcę się rozwijać. Mimo że nie było z tym problemu, to gdzieś tam postawiłam go sobie za taki lekki autorytet. Mhm. A czy on się starał według pani teraz, jak pani już wie, jak to wyglądało, Mhm. żeby pani właśnie go stawiała jako ten autorytet, jako, na tym piedestale? Mhm. Tak, ja któregoś razu użyłam takiego stwierdzenia, że wydaje mi się, że on gdzieś tam już po drodze wbił igłę i sobie tak przyszywał mnie do siebie powolutku. I to było bardzo płynne, ale rzeczywiście mu się udało. Myślę, że na pewno to było w jakiś sposób planowane. Cała ta jego maska, szczególnie, że to, co wydarzyło się później i słyszałam o różnych schematach z jego poprzednich związków, a także ze schematu, który się powielił z moją następczynią, z którą również miałam okazję porozmawiać, to wydaje mi się, że to jest po prostu już taki jeden scenariusz pisany. Mhm. A jak się pani dowiedziała w ogóle o tych, kobietach i o tych E, schematach? mhm. Ja miałam bardzo fajną teściową. Ja na początku nie bardzo wiedziałam, dlaczego ją rzadko widzę. Gdzieś tam Narcyz wspominał, że to po prostu jest kwestia tego, że on jest mężczyzną, więc gdzieś tam no nie musi mieć takiej więzi z mamą, że mieszka daleko od niej, więc że też jej często nie odwiedza. Po czym okazało się, już naprawdę późno, późno, że w ich historii również jest historia przemocy i moja teściowa własnemu synowi założyła sprawę o znęcanie się nad nią i nad jego siostrą.
I ja stąd wiedziałam, dlatego że ona otwarcie mi mówiła: ty nie jesteś pierwsza, Paula, proszę cię, uciekaj, uciekaj, ratuj siebie i dziecko. Mówi, bo Mhm. on się nie zmienia, mówi. On A zaczął ode mnie, były kolejne. mogę zapytać, na czym Mhm. polegała ta przemoc? To była przemoc psychiczna, fizyczna? Tam była bardziej przemoc psychiczna, było mało fizycznej. Z tego, co wiem od teściowej, to było raczej takie rzucanie tam na przykład rzeczami, wywalanie stołu z jedzeniem. Wiem, że pluł na siostrę. Słyszałam historię, gdzie z półpiętra, bo mieszkali w domu jednorodzinnym, to że z półpiętra na przykład wrzucał rowerem w nich, żeby nie weszli po schodach do niego. Więc to były takie sytuacje. I rzeczywiście dużo takiej psychicznej. Moja teściowa jest taką osobą, która jest bardzo, dla mnie przynajmniej, silną taką kobietą, takim silnym charakterem, na pewno silniejszym niż ja. Mm, I cieszę się, że się ze mną tym podzieliła, aczkolwiek ja wtedy tego tak nie brałam pod uwagę. Bo myślałam sobie, że to jest sprawa między nimi, że dobra, że były te dziewczyny, ale że u nas jest już córka, która też na pewno będzie go zmieniać i że może to jest chwilowe, a on jednak zobaczy, że to jest jakby związek innego wymiaru, a przynajmniej ja sobie tak tłumaczyłam, że może tak będzie, bo też często mówił, że no skoro u nas jest córka, to już jest cud i w ogóle wspaniale i to jest wyjątkowe. A poznała pani którąś z jego partnerek? Tylko swoją następczynię. A w jakich okolicznościach? Em, Jeszcze jak byłam z Narcyzem, to ją poznałam. E, Nigdy bym się nie spodziewała, że akurat na nią padnie wybór jego, ale to po prostu chodziło o grono przyjaciół naszych, a w zasadzie bardziej jego przyjaciół, w które ja byłam włączona, więc ją wtedy poznałam. A później miałyśmy okazję porozmawiać po prostu już o tym wszystkim. A ona nadal kontynuuje z nim relację? Nie. Ona, to była taka zawiła troszkę sytuacja, dlatego że w pewnym momencie już jak my się rozstaliśmy, jak już długo było po naszym rozstaniu i już oni byli długo w związku, to nagle narcyz wrócił z jakimś takim prześwitem świadomości, że on się zmienił, on jednak kocha mnie i córkę. I może on jednak chciałby się zmienić dla nas, że on wie, że ma wyrok, ale że może jednak damy mu szansę. I mnie coś tak jakoś zastanowiło. Mówiłam, nie, 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 stop. W ogóle masz zakaz kontaktowania się. Mówię, stop, coś mi się tutaj nie zgadza. Mówię, bo ja sobie nie wyobrażam nawet być z tobą, choćby naprawdę na papierze dostała, że wszystko jest z tobą okej. I ja się podzieliłam po prostu z przyjaciółką tą historią, tak? Wysyłałam SMS-y, które pisał narcyz, bo one, wiecie, można sobie wyobrazić, to było po prostu eseje romantyzmu, po prostu miłości, to naprawdę tylko w filmach. I moja przyjaciółka się zdenerwowała na to i wysłała tej dziewczynie te screeny. I stąd właśnie był ten kontakt, że moja następczyni powiedziała, ja teraz dostaję te same SMS-y, te same piosenki, tylko jest imię zmienione, tak? I u nas jeszcze dochodzi córka. I ona ze mną się skontaktowała i powiedziała, słuchaj, ja nie wiedziałam, co było między wami. On ciebie wyzywał, używał słów, których tutaj nawet już nie będę powtarzać, ale można sobie wyobrazić, jak mnie nazywał. I powiedziała mi, ja nie wiedziałam nic. Mówi, on coś tam burknął o zakazie zbliżania do ciebie i ja już rozumiem dlaczego. Mówi, jak dostałam od niego pierwszy raz w twarz, mówi, to zrozumiałam, że była ta furia, zazdrość ciągle o wszystko, że tylko on. I my miałyśmy okazję porozmawiać. Ona na koniec mi powiedziała, że nie chce mieć ze mną kontaktu, ale że dziękuję mi, że to się okazało, że ona widzi, że te zmiany, które on reprezentować chce, to one nigdy nie zaistnieją, tak? Że te starania są udawane, no bo jeżeli pisze do mnie No. to samo, co do niej, to tam nie ma prawdziwych uczuć, tak? Tam jest tylko gra. Zresztą narcyz tak robi, bo on uczuć nie ma. On tylko gra na swoją korzyść, wykorzystuje aktualnie to, co potrzebuje i on potrafi wymyśleć piękne historie i pisać piękne rzeczy. Więc podziękowałyśmy sobie, życzyłyśmy sobie wszystkiego dobrego. On się rozwścieczył naprawdę bardzo. Wykrzyczał mi, że oczywiście to była forma manipulacji, że nie chciał płacić alimentów na córkę i myślał, że ja zmięknę właśnie przez to, że on się zmienił, to, że on coś tym ugra. Oczywiście ja się cieszę, że gdzieś tam już ta świadomość jest, że to chyba nie tak i alimenty oczywiście zostały. Dług rośnie, bo rośnie, ale nie złamałam się. Ale szczerze mówiąc, miałam takie poczucie w sobie, że dlaczego ja w ogóle pozwoliłam mu na to, żeby wykorzystać
coś takiego i pisać do mnie nadal te rzeczy i że naprawdę co trzeba mieć w głowie, żeby pochylić się ku takiej manipulacji, żeby naprawdę na własne dziecko nie płacić na przykład alimentów, tak? No bo to był jakby jego Mhm. cel pierwszy. Pani Paulina, zapytam Panią, dlatego że ja sama często w swoim gabinecie terapeutycznym doświadczam takich sytuacji, w których pacjentka, no właśnie, jest w tej sytuacji, kiedy ten narcyz wraca Mhm. i zaczyna jakby próbować odzyskać tą partnerkę, używając różnych treści, obietnic, też doskonale wiedząc, co powiedzieć, w jaki sposób powiedzieć. Mm, I Pani na szczęście postawiła tą granicę, nie weszła Pani w to. Ale teraz z perspektywy swojej całej życiowej, co takiego może być, znaczącego, by właśnie nie wrócić do takiej relacji, by nie wejść w to, mimo że jest uroczy, kuszący, obiecuje te rzeczy, które tak naprawdę były wręcz wyśnione, wymarzone w tym związku? Mhm. Ja na początku się zmagałam z wyrzutami sumienia. Jak już uciekłam na komisariat i złożyłam zawiadomienie o przemocy, to miałam taką chwilę zwątpienia właśnie. Ale ja już parę miesięcy wcześniej właśnie natknęłam się na adwokata i psychologa w jednym, który nakierował mnie na ten narcyzm, więc pierwsze co, to ja zaczęłam od uświadamiania sobie, o co chodzi, bo gdzieś tam jakby jest taki stereotyp tego narcyza, co patrzy w lusterko i kocha się nie wiadomo jak mocno, a okazuje się, że to wcale nie do końca o to chodzi, więc poczytałam parę książek i przede wszystkim to ja sobie analizowałam, czego ja nie chcę i jak się nie chcę czuć. I okazało się, że nie chcę się czuć całkowicie tak, jak się czułam przy narcyzie właśnie. Więc to mnie zatrzymywało. Zatrzymywały mnie też wspomnienia, że my mieliśmy wiele epizodów takiego niby odchodzenia, wracania, rozstawania się, separacji. I że pomimo tych obietnic, to i tak nie było lepiej, tylko było jeszcze gorzej, bo u nas się zaczynało od tej psychicznej przemocy, zaraz była fizyczna, jeszcze mocniejsza, więc jakby ja z perspektywy czasu widziałam, że nie, były próby i nigdy nic z tego nie wychodziło. Więc raczej świadomość plus no właśnie, chyba trzeba trochę ukochać siebie i w końcu postawić taką granicę: nie będę się tak czuć już nigdy więcej. I jeśli ja w to wejdę, to pozwolę sobie się tak czuć, a to nie o to chodzi. Więc teraz muszę zadbać o siebie, a ja jeszcze dodatkowo o córkę i muszę to zatrzymać. Ja myślę, że nawet u mnie było trochę inaczej, dlatego że u mnie była ogromną motywacją córka, bo kiedy ja widziałam takie maleństwo, bo ona miała wtedy 2 latka, jak ja widziałam takie maleństwo z misiem pod stołem chowające się, to ja miałam taką świadomość, że mi jest ciężko, jako już tej dwudziestoparolatce sobie poradzić z tym i z tym strachem, a co dopiero takiemu maleństwu. Więc u mnie to była świadomość tego, jakie emocje we mnie były przy tym człowieku, że teraz jest to chwilowe, ojej, bo to takie piękne i może jednak, a jednak przez tyle miesięcy było, kiedy w końcu to się skończy, bo ja po prostu zaraz umrę w środku, zwiędnę całkowicie, nie? Mhm. Jaki był moment kluczowy w Pani życiu, kiedy Pani postanowiła: „Okej, to już nie ma nadziei, to jest moment na zakończenie, to już jest to”? Mhm. Był taki moment, w którym ja się po prostu ocknęłam na podłodze i stwierdziłam, że jeżeli jeszcze raz tak będzie, to albo on mnie zabije, Ze albo względu jeszcze na mam przemoc szansę, fizyczną, tak tak, albo rozumiem? w końcu ucieknę, bo dla mnie była gorsza ta przemoc psychiczna, ale ona nie zostawiła takiego śladu jak ta fizyczna, tak? Ona była, a ta fizyczna mnie tak uświadomiła, że halo, masz tu namacalnie dowód na to, że nie wiesz, co się stało i że to się w Mhm. końcu skończy źle. I że biorąc pod uwagę, jak bardzo narcyz manipuluje, to zaraz on powie, że to była twoja wina, że nie wiadomo, co zrobiłaś i nawet jak umrzesz, to nikt już nigdy nie pozna prawdy i twoja córka z nim zostanie. Naprawdę przysięgam, że miałam takie myśli i nawet krzyczałam mu w twarz, że ty mnie w końcu zabijesz, bo w nim była taka wściekłość i furia. Więc jednym z momentów to było właśnie to, żeby on mnie po prostu nie zabił, żeby nie przekroczył jakiejś granicy tej furii. I ja już naprawdę miałam za sobą miesiące, w których było źle.
Ja już wyglądałam źle, nie dbałam o siebie pod żadnym względem, zero makijażu, jeść mi się nie chciało. Jak jadłam, to też nie dbałam o to, co jadłam. Tylko praca, dziecko, taka egzystencja, oby tylko przetrwać i oby tylko jak najmniej styczności z narcyzem mieć. Więc ja jeszcze byłam zaopiekowana psychoterapeutką, więc ona też widziała, że im bardziej eskaluje ta przemoc, no to już są ostatnie dzwonki, kiedy należy uciekać. Mhm. Ja tu powiem, tak się trochę przyznam szczerze, zastanawiam wewnętrznie. Tak zapytam Pani Paulino, czy Pani w razie czego jest w stanie powiedzieć nie na któreś z moich pytań i się Mhm. wycofać tak, żeby siebie nie obciążyć za bardzo? Da Pani radę? Tak, w porządku. Jeśli będę tak czuła, to tak. Okej, ja pytam o to dlatego, że y, kiedy Pani wspomniała dwukrotnie o tej przemocy fizycznej, to był taki moment, w którym zaszkliły się Pani oczy. I widać, że to jest żywe wciąż, bardzo trudne dla pani. I ja się tak trochę zastanawiam, bo nie chcę za Mhm. bardzo Mhm. i chcę, żeby jakoś tak zaopiekować się panią w tym wszystkim. A z drugiej strony myślę, że to jest bardzo ważne, by to wypowiedzieć. Mhm. Ja myślę, że ja zawsze będę miała jakieś emocje, bo dziwne by pewnie było, gdybym nie była. Ja trochę jestem narratorem swojej historii już z tej perspektywy czasu, ale Mhm, tak, są rzeczy, które mnie dotykają. Są jeszcze takie rzeczy, że jak opowiadam, to wydaje mi się, że jestem trochę myślami w tej scenerii, o której mówię, a nie tutaj, na przykład teraz przed laptopem, tak? mhm. I też mam takie poczucie, ostatnio też mm, miałam wywiad. I też właśnie, kiedy już dochodzi do tego momentu, że człowiek się przyznaje, że i psychicznie, i już fizycznie się ktoś nad nim znęcał, to jest taki moment, że są te łzy. Bo to już jest znowu taki płacz nad sobą. Jezu, na ile ty pozwoliłaś, dziewczyno, nie? Mhm. Ale obwinia się pani? Bardziej się chyba obwiniam, że widziała to córka, bo ja już sobie przyjęłam do wiadomości, że ja nie miałam wpływu na to, jak on się Mhm. zachowa. Ja miałam taki Tak. schemat postępowania, tak, że przepraszałam za wszystko, Mhm. przytakiwałam na każdą rzecz, i mniej więcej to dawało Mhm. taką strefę bezpieczeństwa, ale tak naprawdę to nigdy się nie będzie wystarczającym i Tak. odpowiednim, żeby tam go nie striggerować i żeby on nagle czegoś nie zrobił, bo można być naprawdę idealnym i robić tak, jak on chce, czego zresztą też próbowałam, i on i tak znajdzie coś, żeby się przyczepić i żeby znowu wykorzystać tą swoją siłę nad Tak. nami. Tak, to jest bardzo, kluczowe. Często tak bywa, że osoba obwinia, tak? Sprawca obwinia ofiarę, mówiąc: „Gdybyś zrobiła tak i tak”, albo „Zobacz, do czego mnie doprowadziłaś”. Dokładnie. I niestety, jeżeli ktoś ma jeszcze takie swoje cechy osobowości, które przyjmuje to, i się nie odwinie napięcie i powie: „To nie moja wina” i wyjdzie, Mhm. tylko jeszcze wsiąka to poczucie. I stara się, i bardzo pracuje, i w ten sposób próbuje, i w tamten próbuje, tu się podporządkuje, tu się nie odezwie, tu stłumi, ale i tak on znajdzie coś, co będzie mogło być tym zaczepieniem, by powiedzieć: Mhm. „Widzisz, znowu mnie sprowokowałaś”. Dokładnie. Tak Mhm, to działa. mhm. To jest dla mnie zawsze bardzo poruszające, bo według jakby jak ja słucham, tego, to myślę, że dla mnie najtrudniejsze jest to, że osoba w to wierzy, że ona naprawdę wierzy, że ona na to zasługuje, że gdyby zrobiła inaczej, to by ta sytuacja nie miała miejsca. Gdyby była inna, to ta sytuacja by nie miała miejsca i to się to często przytrzymuje przy tym, by być w tym. Tak, ja tak właśnie miałam długo, że miałam takie momenty, że kurczę, no mogłam nie być zazdrosna. No dobra, coś powiedział o tej i o tamtej, mogłam to puścić mimochodem, ale czasami komentarze na temat innych kobiet czy byłych partnerek były na tyle dotykające mnie, że naprawdę
szczerze mówię, że byłam bardzo zazdrosna momentami, bo było mi po prostu przykro, bo czułam się, tak jak on zresztą mówił, przepraszam, jak gówno, a one, że były na ten piedestał wystawiane, więc też miałam takie, że mogłam nie być zazdrosna, mogłam to zignorować, a mogłam mu nie argumentować nic, mimo że wiem, że ja gdzieś tam miałam rację, to już mogłam machnąć ręką i niech będzie tak, jak on chce. I długo tak było i rzeczywiście tak. I ja myślę, że to też to moje uciekanie jakby od niego przez to się przedłużyło, bo to tak naprawdę był rok skrupulatnie wymyślanego planu. Przygotowywania rodziny, przyjaciół i wszystkiego na to, że ja kiedyś chcę uciec, ale jeszcze nie wiem kiedy i czy mi się to uda. Więc tak, to te wyrzuty sumienia, że to chyba jednak ja i może jak ja się zmienię, to będzie dobrze, to towarzyszą bardzo mocno. Mhm. No i warto to moim zdaniem teraz podkreślić, że to nieprawda, Dokładnie. że to nieprawda, i że to nigdy nie była pani wina. Tak, nigdy, bo ja teraz mam takie poczucie, że niezależnie od tego, co ktoś by powiedział, to i tak nie zasługuje na przemoc, czy psychiczną, czy fizyczną, bo mnie też ludzie denerwują, tak? Też się czasem Mhm. wkurzam po ludzku, też się czasem z czymś nie zgadzam i nie lecę do kogoś, tak? Z rękoma, Mhm. czy nie zaczynam go wyzywać i mu umniejszać. Więc ja sobie pomyślałam, że no halo, dlaczego ja normalizowałam takie zachowanie, kiedy ono jest zupełnie nienormalne, tak? No właśnie, a zapytam o to, tylko to dotyczy już nie tylko narcyza, Mhm. a jeszcze innych tematów. Jak pani sądzi, dlaczego pani normalizowała takie zachowanie? Trochę chyba z miłości, tak, no bo tutaj są te uczucia, więc myślę, że gdyby przyszła do mnie przyjaciółka i ja nie miałabym uczuć do tego mężczyzny, to bym mówiła tak jak ci ludzie z boku do mnie, że tak, że no po co ty z nim jesteś? Uciekaj, zbieraj się i uciekaj. Więc ja na pewno trochę z miłości, trochę z tego poczucia właśnie tych wyrzutów sumienia, że to może ja. Ja też sobie często wmawiałam, że nie, no ja jestem młodsza, więc może rzeczywiście coś robię źle. On też często mi mówił, że ma więcej doświadczenia życiowego i że ja jeszcze się zachowuję jak taka małolata, taka dziewczynka z przedszkola i trochę też w to wierzyłam. Em, a jeszcze jedną rzeczą na pewno, to wydaje mi się, że ja już byłam na tyle nienasycona miłością, że ja przeczekiwałam jakby te złe momenty, żeby dostać ten miesiąc miodowy, nie? Mhm. Żeby chociaż tam mieć naparstek tej miłości. Mhm. Ja jeszcze tak nie ukrywam, zapytałam zapytam właściwie o ten pani wzorzec relacji rodzinnej, Mhm, bo, no bo jeżeli ten wzorzec pani relacji rodzinnej pomiędzy pani rodzicami był niedysfunkcjonalny, no to też miała mhm, pani model, jak taka, powiedzmy, mhm, zdrowa relacja wygląda. mhm. Jak to Moi, wyglądało? moi rodzice w zasadzie przy mnie się nie kłócili, ale też, nie żyli jakoś bardzo blisko. Moi rodzice żyli raczej na zasadzie razem, ale oddzielnie, nie? Mhm. Rozumiem. Z tym, że moi rodzice byli bardzo długo razem. Mój tata już, nie żyje, ale moi rodzice byli 45 lat razem. Ja Mhm. byłam takim późnym dzieckiem, więc też sobie czasem mówiłam, że może już po prostu te czasy takiej miłości ze skrzydełkami minęły i ja nie widziałam. Ale tak, ja raczej nie widziałam na tyle bliskości, więc ja mam takie poczucie, że ja bardzo jej potrzebowałam w swoim związku. Mhm. Bo mówię, moi rodzice się nie przytulali, nie całowali, nie trzymali za rękę. Spędzaliśmy czas razem, były jakieś wyjazdy wspólne, ale też na przykład przez różne tam rzeczy. Czasem albo taty nie było na wakacjach, albo mamy nie było na wakacjach, tak? Więc no mówię, niby byli, ale byli trochę oddzielnie, ale nie miałam takiego wzorca, że była na przykład przemoc. Nie, wręcz przeciwnie, bo zawsze mówiłam, że mamy raczej fajną rodzinę, że takie przyjacielskie Mhm. stosunki, szczególnie mój tata, który był strażakiem, on był taką dobrą duszą w naszej rodzinie, więc jakby Mhm. nigdy nie zrzuciłam tego na nich. Może bardziej personalnie, na przykład z mamą trochę odczuwałam, że to mogło wynikać z relacji z mamą, nie tyle co pryzmat rodziców, ale mamy, tak, że na Mhm. przykład troszeczkę, miłość od mamy była w takim stylu warunkowym, tak? Czyli, że ta najmłodsza córka, która trochę pospełnia marzenia, które dla mamy są już za późno, tak, do realizacji marzeń, trochę będzie spełniała takie jakieś, widzimisię mamy, więc chyba bardziej tutaj bym celowała w samą mamę ewentualnie.
Jasne. jeśli chodzi o dobór i wytrzymywanie jakichś takich warunków na przykład, nie? Mhm. Czy rozumiem, że odczuwała Pani miłość ze strony mamy jako miłość warunkową i Tak. też przeniosła Pani to na relację partnerską, że tam też trzeba na tą miłość zasłużyć. Tak, tak, dokładnie. Spełniać warunki i zasłużyć, dokładnie tak. Ja na przykład nie chcę mówić jakby o mamie źle, bo dlatego, że moja mama jest wspaniałą kobietą, ona też mnie wyciągnęła, też zeznawała na sprawie. Ona przyjeżdżała Mhm. jeszcze jak tata żył, to też przyjeżdżała z nim po mnie. Więc ja wiem, że ona dbała, ale miała taki sposób gdzieś tam w tym dzieciństwie rzeczywiście warunkowy. Później jak dorosłam, to już widziała, że nie będzie tego spełniania jej marzeń, tylko że idę za Mhm. swoimi, ale to jednak zostało, więc tak, raczej Mhm. to ta warunkowość mamy. Mhm. Chciałabym jeszcze zapytać, czy oni widzieli, czy ktoś wiedział to, co się dzieje w ogóle u Pani w związku, w relacji, w domu? Na początku nie, dlatego że ja chciałam, żebyśmy byli przykładem właśnie takiej idealnej rodziny, ale ja mam właśnie przez to, że jestem ostatnim dzieckiem rodziców, to ja też mam bardzo dużą różnicę wieku ze swoim rodzeństwem i mam między innymi 2 siostry. Ja trochę tym siostrom bardziej mówiłam na zasadzie tego, że chciałam się poradzić ich, tak, bo one już w związkach miały dzieci i tak dalej, więc chciałam się poradzić: „Ej, słuchajcie, bo narcyz zrobił tak i tak i nie wiem teraz, czy ja Mhm. powinnam, coś inaczej zrobić, czy ja źle zrobiłam, czy on jednak, czy tak powinno w ogóle być?” No i gdzieś tam od słowa do słowa już coś im tam za przeproszeniem śmierdziało, tak, że trochę za dużo tego zwierzania się, że trochę za dużo tego mówienia, że coś znowu było nie tak. Później, kiedy urodziłam córeczkę i pojawiła się przemoc fizyczna, no to ją już było widać, więc też zaczęła reagować moja przyjaciółka. Na początku miałam wymówki w stylu, bo młoda mnie uderzyła zabawką, nie, bo to maluszek przecież i te zabawki są, nie wiem, tam dajmy na to drewniane, plastikowe i super wymówka, ale moja przyjaciółka była trochę mądrzejsza, zresztą też. Po co są przyjaciele, żeby im mówić? Nie każdy jest taki, że chce powiedzieć, tak? Mhm. Ale ja akurat nie ukrywam, należę do osób, którym łatwiej jest się wygadać, szczególnie zaufanej osobie, Mhm. więc rzeczywiście mówiłam. Później, jak już byłam wyrzucana z domu, to rzeczywiście było tak, że widzieli, że wracam z siniakami, tak? Że nie wracam dlatego, że mi się chce, bo wcale mi się nie chciało wracać, tylko dlatego, że po prostu są wszędzie siniaki, więc coś jest nie tak, więc no już to były rzeczy nie do ukrywania. I od razu powiem też, że to, że się wygadywałam jakby innym i pisałam różne wiadomości, to były między innymi dowody w sprawie karnej. Mhm. To, że gdzieś tam się komuś wspomniało i u mnie to było na przestrzeni kilku lat, że ja mówiłam najpierw drobne rzeczy, a później już gdzieś tam nawet wołałam po prostu w tych wiadomościach o pomoc, to też było traktowane jako takie poważne dowody na to, że rzeczywiście coś się działo, tak? Dobrze Pani o tym powiedziała, bo faktycznie pewnie ja bym sama z Tobą o tym nie wspomniała, a to ważne, jakby ktoś faktycznie chciał wnieść taką sprawę. Często na Tak. przykład moje pacjentki mówią, że no ale nie ma dowodów, tak? No bo Mhm. nigdy nie poszły na obdukcję, Tak. jakby już tych siniaków nie ma, albo ta Mhm. przemoc jest w taki sposób, żeby nie było widać. Dokładnie. Więc żeby jakby nawet nie było z czym iść na tą obdukcję, bo na Mhm. przykład, nie wiem, miałam pacjentkę, która była duszona poduszką, Mhm. i nie było żadnych śladów takich No właśnie. namacalnych fizycznie, a jednocześnie są też to osoby, które bardzo się prezentują, w takiej wielkiej autoprezentacji, więc też jest później trudniej, powiedzieć, udowodnić to, tak. Często w Tak. sądzie to w ogóle brylują, tak, no i często też są takimi, no właśnie, tak jak mówię, autoprezentacji, bardzo fajnie się przedstawiają i czasami aż osoby nie wierzą, że ten mężczyzna mógłby cię uderzyć, mógłby coś zrobić takiego. Dokładnie. Ja miałam to szczęście w nieszczęściu, że mój narcyz był taki, no co to nie on, tak? Fifi Rafa, ja to tak się prześmiewczo mówię, dlatego że on był najlepszy. Zawsze. Wśród wszystkich. On był najlepszy, on był najbardziej pozytywny, on był ponad wszystkimi, on był najmądrzejszy, on był wszystko widział, wszędzie był, na każdy temat się wypowiadał, więc jakby też zrobił taką aurę wśród moich bliskich i moich przyjaciół, że no coś jest nie tak.
On nie ukrywał nawet, a już w takich późniejszych etapach to nawet przy mojej rodzinie potrafił różne rzeczy wyprawiać, więc wtedy to już chyba w ogóle całkowicie dotarło jakby do mojej rodziny, że to naprawdę jest coś nie tak, że to nie są jednorazowe rzeczy, tylko po prostu w tym człowieku już coś siedzi. Więc mówię, no szczęście w nieszczęściu, ale tak, niektórzy są tacy. Zresztą przy jego przyjaciołach też tak było, że on jest cudowny, wspaniały, kochany, tak, pomocny i w ogóle jaki rodzinny i ojej. No a wcale tak nie było. Ja musiałam robić dobrą minę do złej gry. I też wierzyłam, że w sumie ucieknę i nie będzie sprawy, dlatego że ja pamiętam takie okresy, kiedy była jakaś kłótnia w domu i ja byłam zalana łzami. Ja prawie sobie włosy z głowy wyrywałam z nerwów i już naprawdę nie wiedziałam, czy się zapadnę pod ziemię, czy się rzucę na niego z tego wszystkiego, żeby mu oddać w końcu za to, co on mi robi. I pomyślałam sobie, Boże, przecież jak on wezwie policję, czy ja wezwę na niego, no to nagle oni zobaczą super wyprostowanego, pewnego siebie mężczyznę, który mówi ze spokojem, ojej, bo ona jest psychiczna, rzuca się na mnie, Boże, dziecko na to patrzy, Jezu kochana, ona ma border i w ogóle zabierzcie ją, a ja będę taką furiatką właśnie, co się trzęsie i o Boże i o Jezu i płacze. I wtedy też się bałam właśnie, że no ja nigdy nie zadzwonię, bo komu oni uwierzą? Jemu. Tak, tak. No, ja nawet widziałam taką jedną z książek, właśnie jak wygrać w sprawie sądowej z narcyzem, Mhm. bo oni, jak pani powiedziała, się dobrze prezentują. Przepraszam, bo mój piesek jakoś tak się też chce zaprezentować. Dobrze. Przywitajcie. Przepraszam. Chciałam zapytać, tak sobie myślę o tym, co pani powiedziała i o tej sprawie sądowej. Jak to się w ogóle stało, że zdecydowała się pani na to, żeby właśnie zgłosić to wszystko i by mimo wszystko stawić mu czoła w tym systemie prawnym? Mhm. To było nad ranem, kiedy ja znowu usłyszałam, że zostanę wyszarpana. To już było nad ranem, kiedy już musiałam się spowiadać z wyciągu bankowego, co tam było dzień wcześniej, za ile pieniędzy i tak dalej. I coś we mnie pękło po prostu. To już był taki okres, w którym ja planowałam ucieczkę, ale to miała być taka ucieczka kontrolowana, czyli właśnie byli wtajemniczeni przyjaciele, rodzina i gdzieś tą datę przesuwałam. Ale po prostu ogarnął mnie taki strach, że właśnie znowu mnie uderzy, a po tym, co było wcześniej, czyli było to uderzenie, kiedy nie wiedziałam, co się stało, tylko się już ocknęłam taka posiniaczona ze wszystkim dookoła rozrzuconym, to powiedziałam, nie, dość, nie dam się już uderzyć, muszę uciekać. I zadzwoniłam właśnie po koleżanki z pracy, które były tajemniczone, że tak ujmę. Mówię, błagam, zabierajcie mnie, błagam, mówię, pomóżcie mi z małą i mówię, zróbmy coś. I one przyjechały, szybko spakowały malutką, dosłownie plecak, laptop, mleko, bo jeszcze naprawdę była taka malusia i powiedziały, jedziemy na policję. Mówi, to już jest ten czas, kiedy musisz to zrobić. Mówi, to nie jest tak, że ty wsiądziesz teraz w pociąg i uciekniesz, tylko jedziemy na policję. I rzeczywiście pojechałam, stanęłam ze łzami w oczach, nie wiedziałam, co mam powiedzieć temu policjantowi i powiedziałam, dzień dobry, no bo tutaj zaraz partner mi powiedział, że mnie uderzy i nie wiem, czy tak będzie, bo już tak było, więc nie wiem, czy to zrobi, czy nie, ale się boję. I oczywiście się okazało, że pojechałam nie na komisariat ze swojej dzielnicy i policjant się zapytał, czy chcę pojechać na odpowiedni. Powiedziałam, nie, bo ja już nie pojadę na ten odpowiedni komisariat. Mówię, błagam, niech pan tutaj mnie przyjmie. Mówię, bo ja już drugi raz nie dam rady powiedzieć tego znowu i znowu stanąć przed kimś i powiedzieć, że jest taka sytuacja, że ja się po prostu boję, bo ja z mokrymi włosami, zapłakana, poszłam do obcego mężczyzny i powiedziałam, proszę cię, uratuj mnie, bo ja się boję. Więc to już był po prostu, to była taka kumulacja we mnie, że to miał być zwykły dzień, kiedy miałyśmy wstać do pracy i malutka do żłobka, a wylądowałyśmy o 7 rano na komisariacie, bo we mnie coś pękło. Ja już byłam przerażona, już byłam zmęczona naprawdę psychicznie. I z jednej strony cieszę się chyba, że w końcu to pękło, bo nie wiem, co by było bez tego. Czy rzeczywiście udałby się ten plan ucieczki mojej, tak jak mówiłam przyjaciołom. No może gdyby oni byli uparci, a myślę, że do takich ludzi należą, to gdzieś tam by próbowali mnie z tego wyciągnąć, ale zastanawiam się, czy ja znowu nie szukałabym wymówek. A tak po prostu pękło, wylał się ten cały strach po mnie, po prostu od palców, u stóp, po czubek głowy i już powiedziałam dosyć, koniec.
Sobie myślę o tym, że dużo odwagi musiało panią to kosztować, szczególnie wiedząc, jakie konsekwencje mogą być z tym związane. Bałam się, ale miałam to szczęście, trafiłam na fajnych policjantów i fajne policjantki i przede wszystkim to wsparcie tych koleżanek z pracy, tak, że one powiedziały: „My tu będziemy na ciebie czekały”, tak, więc nawet jak on się zorientuje, gdzie ty jesteś, to my też tu będziemy, tak, że nie będziesz sama, Mhm. że on cię już nie dostanie się do ciebie. Więc ja z jednej strony miałam takie poczucie, że dobra, bierz się w garść i ja miałam takie poczucie, że ja nie mam już nic i straciłam już i tak wszystko, ale że na dole z moimi koleżankami z pracy i z policjantami będzie czekała młoda i że teraz jest Mhm. czas, żeby Tak. zawalczyć o młodą, bo chyba bym też już nie zniosła kolejnego razu, kiedy córka się chowa, tak, że tata coś robi mamie, i myślę sobie: „Nie no, teraz to już jest wszystko dla niej”. I pamiętam, jak już później było po wszystkim, jak już znalazłam adwokata, który miał mnie reprezentować, który też spojrzał na mnie i powiedział: „To chyba dla córki jest, co? Bo widzę, że nie z zemsty”. Ja mówię: „Nie, z żadnej zemsty, bo tu nawet nie chodzi o zemstę i zemsta to nie jest w ogóle nic dobrego”. Mówię: „Tylko właśnie ją trzeba zabezpieczyć, bo kto ją zabezpieczy, jak nie mama, tak? No tata nie ma na co Mhm. liczyć na tatę, bo tata, to będzie ta osoba, która tfu, tfu, ale zrobi sobie z niej kolejną kobietę, nad którą mógłby się znęcać, tak? A teraz jest mama od tego, żeby się nią zaopiekować”. Czyli rozumiem, że to córka pani dała tyle siły, by zawalczyć. Tak, tak i ja często mówię, że te wyroki to raczej są dla córki, tak, bo ona jest pozabezpieczana od góry do dołu wszystkim, już nie tylko tym wyrokiem karnym, który gdzieś tam mnie dotyczy, ale też było to później brane pod uwagę, że są ograniczone prawa rodzicielskie, tak, że są ograniczone kontakty, że jest, na przykład, jeżeli narcyz ma ochotę, a ma rzadko, to się widują i jest tylko jeszcze z nimi kurator dla bezpieczeństwa, tak. Więc to jest wszystko dla niej, żeby ona kiedyś może nie tyle co zarzuciła, tylko wręcz przeciwnie, żeby była pewna, że ona może być bezpieczna, tak, że ktoś zadbał o to bezpieczeństwo, a ona teraz już może tylko też to dalej pielęgnować. Mhm. Ja tego bezpieczeństwa wokół siebie nie zbudowałam, więc teraz chociaż dla niej. Mhm. Niesamowitą drogę pani przeszła, naprawdę. Mm. Jak się pani czuje? No, niech pani nie przeprasza, no przecież rozumiem. Chce pani przerwać? Nie, w porządku. Co jest takiego teraz poruszającego dla pani? Cała ta myśl o córce, żeby ona właśnie zawsze była bezpieczna, Mhm. żeby mam już takie poczucie, że zrobiłam wszystko i powiedziałam któregoś razu mamie, że słuchaj mamo, jak mnie zabraknie, to Laura już jest zabezpieczona od góry do dołu wszystkim, tak? I że już jakby nie muszę się niczym martwić, więc tylko to poczucie, żeby ona dalej pielęgnowała to poczucie bezpieczeństwa w sobie, które teraz ma. To są niby tylko słowa na kartce papieru, te wyroki, ale to jest fundament, żeby ona zbudowała sobie to poczucie bezpieczeństwa i żeby Mhm. wiedziała, na co sobie nie może pozwolić. Mhm. Wie pani, ja bym tego tak nie umniejszyła, że to są tylko słowa na kartce papieru, bo to jest cała walka, którą pani stoczyła z kimś, kto był przemocowy, wobec pani. Ja jestem przekonana, że na pewno takie sytuacje musiały spowodować wystąpienie u pani traumy i, tym bardziej jest ciężko po prostu się bronić w takiej sytuacji, a pani to zrobiła. No, ja czasem się zastanawiam rzeczywiście, skąd była ta siła, ale ja na przykład no też jakby mogę się pochwalić tym, że miałam to wsparcie, tak, więc nawet jak ja już upadałam kolejny raz, to znowu ktoś był za mną. A wiem, Mhm. że nie każdy ma to wsparcie, bo teraz jak rozmawiam z różnymi osobami, które są w podobnej sytuacji, to wiem, że czasem jest ciężko. I ja sobie myślę, że tak naprawdę w tej całej złej historii to ja i tak miałam bardzo dużo takich właśnie pozytywnych rzeczy, tak, że była córeczka, która była motywacją, że była rodzina, która zawsze Mhm. czekała z otwartymi ramionami, tak, i ja
ja przyjechałam 400 kilometrów z tym plecakiem i z niunią na rękach, to pierwsze co do rodzinnego domu, tak? Bo wiedziałam, że mam do kogo zapukać, że mnie ktoś przyjmie, tak? Że ktoś mi zapewni bezpieczeństwo, jak uciekłam od narcyza. Więc wiem, że to też była taka siła. A ten, kto nie ma tej siły czy tego wsparcia, to mam nadzieję, że znajdzie wsparcie w takich historiach chociażby właśnie. Mhm. Tak, wie pani, bo narcyz czy osoba z psychopata, no bo to takie jest trochę pomieszane tak naprawdę, szuka tego, by pokazać, często ofierze, że ona nie ma wyboru. Tak. I bardzo mocno na tym buduje grunt. Na zasadzie, no to gdzie teraz pójdziesz? Kto cię teraz przyjmie? Kto cię teraz będzie chciał? Bardzo umniejsza to poczucie własnej wartości. Że tak jak pani powiedziała, że ta osoba się po prostu czuła totalnie jak gówno Mhm. i że nie ma możliwości wyjścia z tego, bo na tym też buduje swoją siłę. I niezależnie od tego, czy ktoś ma, wspierających rodziców czy przyjaciół, to i tak jest droga wyjścia. Bo jest teraz w tym momencie tyle fundacji, Tak. miejsc pomocowych, naprawdę można się do wielu miejsc zgłosić. Jakby ja sama osobiście bardzo jestem za tym, żeby, właśnie to zgłaszać. Z racji tego, że może ktoś nas będzie oglądać, to od razu powiem kupryjaniuk@anna@gmail.com. Gdyby ktoś chciał, potrzebował pomocy, bardzo, jak najbardziej postaram się pomóc na tyle, ile będę w stanie. E, Właśnie, żeby nie mieć tego poczucia, że się jest samemu, samej w tej sytuacji i że to jest naprawdę gówno prawda, że się nie da z tego wygrzebać, bo się da wygrzebać i trzeba się wygrzebać. I nawet jeżeli to, wymaga stoczenia wielu walk, to warto zawalczyć o siebie, bo ja niestety też widziałam takie związki, które trwały tak latami, tak, i im dłużej to trwa, tym trudniej wyjść. Dokładnie. No i to jest bardzo Ja też przykre. często mam takie poczucie, że, nawet nie ma co się nastawiać, że odejdę i będzie okej, bo nie będzie okej. Będzie beznadziejnie i będzie strasznie i będzie tak, że po prostu znowu się będzie płakało nad swoim losem, ale mam takie poczucie, że warto było czuć tą beznadziejność jeszcze przez te parę miesięcy i ten strach i te obawy, bo teraz mimo wszystko takie poczucie, że już się dokończyło te sprawy, że się uciekło właśnie, to jest ogrom Mhm, spokoju. W porównaniu z tym, mhm, to naprawdę jest, gra warta świeczki. mhm. Jak wyglądało to dalej? Bo pani zgłosiła to na policję. Co się działo dalej? Oj, dalej było ciężko, dlatego że tam było od prośby do groźby narcyza, bo było płakanie, że odeszłam i było grożenie, że jak nie wrócisz, to będzie tak i siak i że nigdy z tobą dziecko nie zostanie, bo to jesteś psychiczna, bo to często jest taki odwet narcyza, że to ty jesteś psycholką. Mhm, mhm, Więc, ja, dostałam namiar do prawnika, który się specjalizował w takich sprawach właśnie przemocowych, z różnymi osobowościami, nie tylko z narcyzami, ale ogólnie po prostu z przemocowcami, tak? I zaczęliśmy po prostu uzupełniać pisma do prokuratury, przeglądać dowody i działać. I ja się po prostu nauczyłam słuchać już tych mądrzejszych, tak? Bo mówię, mi serce miękło czasami przy tych prośbach, przy tych płaczach, przy tych łzach. Spokoju trochę nastało, jak się pojawiła nowa ofiara, czyli ta moja następczyni. To rzeczywiście już było spokojniej. No i później już były tylko te rozprawy. I te rozprawy to znowu był taki moment, kiedy ten zespół stresu pourazowego dawał się we znaki, bo mam go zdiagnozowanego normalnie u lekarza mhm, psychiatry, jestem pod opieką psychiatry. mhm, Mm, ale ale była ta siła, był adwokat, więc też uważam, że to jest bajka. Jeżeli można być z kimś, w tej walce, to warto. Bo to, co narcyzi wyprawiają, czy ogólnie ktoś, kto udaje, że nigdy nic złego nie zrobił, to jest jakiś kosmos, niewyobrażalny po prostu. I tam też jest taka skala manipulacji, że ja znowu miałam taki moment zwątpienia, że Boże, co ja tu robię? Co tu będzie, jak ja mhm, przegram, tak? Bo ja siedzę i ja nie wiem znowu, jaka wersja tego człowieka jest ze mną na sali, mhm. tak?
Różne były rzeczy, naprawdę, bo tam było i stanie pod oknem w nocy, i walenie w te okna, i rzucanie w okna różnymi rzeczami, jakieś śledzenie mnie, bo nagle gdzieś tam znalazłam się za granicą i on już wiedział, więc to było po prostu tak, a ja już byłam też na tyle pozabezpieczona, że wszystkie możliwe funkcje w telefonach, wymiany telefonów, sprzętów, tak, bo ja już miałam też gdzieś z tyłu głowy, że może jakieś podsłuchy, nie wiadomo jakie rzeczy, więc naprawdę były różne dziwne rzeczy. Ale mówię, trochę mnie uratowała ta nowa ofiara narcyza. Uratowała w tym cudzysłowie, że skupił się na kimś No innym, i no i już my nie byłyśmy potrzebne jako to źródło, tak? Że już nie musiał próbować właśnie czy proszeniem, czy grożeniem, bo już był ktoś łatwiejszy do zdobycia. mhm. Jak jest teraz? Spokojniej, na pewno, chociaż gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest, że narcyz nagle może wyskoczyć zza krzaka, bo lubi tak robić. Mimo wszelkich wyroków, to na przykład nigdy nie wiemy, kiedy zniknie na parę miesięcy, tak jak to się zdarza, a kiedy nagle przypomni sobie, że ma dziecko i chce przeorganizować nam życie i znowu się pojawić, tak? I znowu trzeba nastawiać maleństwo, że przyjeżdża tata, a to jest, ale jaki tata, tak? No bo nie ma takiego Coś mi panią przerwało. Na chwilkę. Teraz zobaczymy, czy pani Paulina. O, już wraca. Dobrze. Mhm. Jestem, No jestem. właśnie. No i właśnie, jak pani córka reaguje na widok taty, jak w tych relacjach teraz to się odbywa? My mamy taką córkę Agnieszkę, tam się śmieją niektórzy, dlatego że ona jest ufna do każdego, ona pójdzie z każdym, tak? Gdybym na przykład przedstawiła panią jako ciocię, to ona by powiedziała: dobra ciocia, to chodź się bawić i lecimy, tak? Ona jest bardzo ufną dziewczynką mimo wszystko. Ja też się nie staram w niej budować takiego poczucia, że tata to jest ten zły. Tak. Ona jak się nauczyła mówić, to mi powiedziała: tata bił mamę i tata ci robił no. I był taki epizod, że tam gdzieś narcyz czasem ją jeszcze chciał zabrać na spacer i wtedy wracała i mówiła, że tata mówił na mamę. To już na szczęście jest za nami i też jest pod opieką psychologa, ale mówię, nie staram się w niej wzbudzić takiego złego obrazu taty, ale ona sama go po prostu nie ma, bo ona nie spędza z tatą czasu. Jak byłyśmy z nim w domu, to też nie spędzał z nią za dużo czasu. Czy był w delegacji, czy nawet jak był w domu, to nas wyrzucał, bo był zmęczony, bo to, bo tamto, tak? To do opiekowania to jest mama. Więc ona, mówię, bardzo często jak ja mówię, że nagle po pół roku czy po roku on zechce przyjechać i mówię, że słuchaj, będzie tata i na przykład czy pójdziesz z nim na salę zabaw, to ona na mnie patrzy i mówi: no ale jaki tata, o co ci chodzi, nie? I mówi: ten tata? Mówię: tak. I ona raczej mówi po imieniu na Mhm. tatę swojego. Co ja oczywiście poprawiam, staram się, bo mówię, ja też nie chcę być taką mamą, która odbiera dziecku tatę, tak? Mhm. I jeśli różne były epizody na tych spotkaniach, różnie się kończyły emocjonalnie dla niej, raczej się kończył źle. Był taki epizod, że tata po prostu wprost powiedział: ja mam lepsze rzeczy do robienia niż się z nią bawić, i po prostu odwrócił się na pięcie i pojechał. I córka się zapytała, czy tata ją w ogóle kocha. Ja mówię: kocha tata, tak? Mówię: tata na pewno kocha, tylko nie umie tego pokazać, tak? Czegoś tacie też w życiu zabrakło i nie umie, ale kocha. Mówię: to nie jest twoja wina, bo też się często pytała, czy to jej wina, że tata nie przyjedzie Mhm. na przykład, tak? Mhm. Ale na przykład nie jest taka, że go wspomina, nie rozmawia o nim, raczej nie chce, tak? Jakby dzień taty w przedszkolu, to też się zapytała tylko, czy jej tata też gdzieś tam przyjeżdża, czy nie przyjeżdża, czy o co chodzi, ale absolutnie na dzień taty nie chciała dzwonić z życzeniami, bo ja do swojego taty jechałam na cmentarz i powiedziałam: słuchaj, jest dzień taty, ja do swojego taty mogę już tylko pojechać i zrobić amen, tak? A ona mówi: to ja jadę do dziadka zrobić amen. Ja mówię: a do swojego taty chcesz? Nie, ja tylko do dziadka. Mhm. Więc jakby daję też jej przestrzeń na to decydowanie.
Bo z jednej strony ją rozumiem, jest mi przykro trochę, że ona tak to przeżywa, bo mówię, różnie się dzieje, różne są sytuacje, gdzieś tam czasem wracamy do posikiwania po sobie w nocy, tak, kiedy jest ten stres związany, że nadchodzi spotkanie z tatą, więc też mi jest ciężko, ale też nie będę z niego robiła potwora i mówiła: nie, dobra, to nie jedziemy, tak, no Mhm. bywa tak, że na przykład mówi i było ostatnio tak, że powiedziała: mamo, proszę cię, ja nie chcę jechać, błagam cię. I była godzina płaczu przed wejściem, że ja nie chcę jechać, proszę zrób coś, nie chcę jechać, zostaw mnie w samochodzie, wyjdź tylko, powiedz, że ja nie idę. Ale wzięłam ją, była pani kurator, czyli ciocia. I jak Narcyz, mimo tego zakazu zbliżania mi ją wyrwał z rąk po prostu, przyszedł i wyrwał, to ona przestraszona spojrzała i zapytała się, co ona ma zrobić. I jest czasem taka ochota powiedzieć: chodź, zabieram cię, uciekamy, bo mi też jest trochę ciężko na sercu, ale powiedziałam: słuchaj, mówię, jest ciocia, jesteś bezpieczna. Ona wie, że to jest taka ciocia od bezpieczeństwa. My tego nie ukrywaliśmy przed nią. My powiedzieliśmy, że to jest taka specjalna ciocia, która dba o bezpieczeństwo. I powiedziałam: słuchaj, jest ciocia, idziesz na plac zabaw, na placu zabaw będzie fajnie. Mówię, spędzisz z tatą tyle czasu, ile będziesz chciała. Jak będziesz chciała do mamy, to zadzwonisz. I rzeczywiście nigdy te spotkania nie trwają tyle, ile mają, ale gdzieś tam staram się, żeby chociaż miała taką namiastkę, że ten tata się chociaż przez tą chwilę stara. A mogę zapytać, czy ona musi spotykać się z tym ojcem, jeżeli na przykład właśnie nie chce, to czy jest taki obowiązek, że mimo tego ona jakby powinna na tych spotkaniach być? Mieliśmy taki epizod, że na jednym ze spotkań powiedziała, że boi się taty. Ja pojechałam i później była oczywiście wielka skarga na panią kurator, którą zmienili, bo tam rzeczywiście nie było takiej perspektywy dla mnie, że dobrze, dziecko się boi, to proszę zabrać córeczkę. Nie, wręcz przeciwnie. Było, że pani przyjechała, ale to jest czas z tatą. Ja mówię, nawet jak dziecko się boi, no tak, no bo to jest czas z tatą. A ja mówię, a no to wspaniale, mówię, super, dziecko się boi, ale tak, dawajmy z tatą, bo teraz... Tylko żeby też nie było takiego złego wydźwięku, że bo jest alienacja wobec ojców. Nie, no bo ta alienacja, która też jest teraz, żeby nie używać tego słowa i gdzieś tam moi adwokaci też się wzbraniają, to czy dotyczy mamy czy taty, to uważam, że powinno się brać zdanie tych maluchów pod uwagę, nawet jeśli nasz maluch ma 4 lata, tak? Tylko że no nasza jest też taka, że ona się dostosowuje i ja też powiedziałam któregoś razu, że jeżeli ja, matka, która jest z nią non-stop i zapewnia jej bezpieczeństwo, i ja jej mówię: tak, idź z tatą, no to ona też ma jakby taki kredyt zaufania i wtedy może powiedzieć: no dobra, może niekoniecznie chcę, ale mama powiedziała. I tak jak było ostatnio, tak, że w samochodzie było: powiedz, że ja nie idę, a jak on się pojawił, to było zesztywnienie i tylko mogę iść z tatą, mówię: idź, będzie fajnie, jak tylko będziesz chciała wrócić, to powiedz. I rzeczywiście skorzystała z tej opcji, że chciała wrócić. Ale no właśnie, gdzie jest ta granica, kiedy to zaufanie do rodzica jest decyzją tego dziecka, a kiedy sama decyzja? A jak pani się czuje, kiedy pani go widuje i widzi się z nim pani, widzi go? Płaczę za każdym razem, kiedy już pójdą. To akurat nie minęło od 2 lat. Płaczę za każdym razem, nie odjeżdżam z parkingu, tylko po prostu muszę się wypłakać, bo to jest nadal ciężkie, bo to jest człowiek, który mi powiedział, że on ma w nosie te wyroki i że on się nigdy nie będzie czuł winny, więc ja mam takie poczucie, że on jest z takim przekonaniem, że no patrz teraz na mnie, dobiję cię jeszcze tym. I to takie perfidne łamanie tych zakazów, na przykład zbliżania, tak? Czyli podchodzenie i wyrywanie mi dziecka i później pisanie maili na przykład z kuratorami, że jak to w ogóle mnie obok niej nie było. A kurator stoi obok, więc to jest w ogóle... Nadal mam poczucie, że to jest tak perfidny człowiek, jakiego ja chyba nigdy nie spotkałam, tak? Bo on będzie wmawiał wszystkim, że coś nie istnieje, nawet jak istnieje. Nawet jak go będzie łapała kamera w tym miejscu, gdzie się spotykamy i będę ja, i będzie kurator i ktokolwiek, to on i tak będzie mówił co innego, więc nie jest mi z tym łatwo. Nie mam już na szczęście do niego takich uczuć, jak na początku miałam, że rzeczywiście gdzieś jeszcze takie wspomnienia tej miłości. Teraz zupełnie tego nie ma, ale mam jeszcze taki płacz i takie poczucie żalu, że ta córeczka z nim idzie, tak? A wiem, że w domu jest jej ciężko to zaakceptować. Wiem też, że na pewno te spotkania mają taki charakter
Dobry mają charakter ze względu na to, że jest kurator, więc on ma znowu rolę do odegrania, tak? Bo on przez tą godzinę czy 2 musi być wspaniały i dla niego to nie jest problem raz na rok czy raz na pół roku zagrać taką rolę super tatusia, tak? Więc raczej mam zawsze takie poczucie znowu tej bezradności, że on nadal może odgrywać tę rolę, a tak naprawdę wszyscy wiedzą, z kim mają do czynienia i wszyscy się na to godzą. Mhm, mhm. Rozumiem, że to też taka bezsilność Tak, wobec. bo to jest jeszcze trochę pokrzywione w naszym kraju, że na przykład ja staję w sądzie, opowiadam, tak, jest wyrok karny, no i wszyscy wiedzą, tak, i mówią dalej, że nawet sędziowie zwracają uwagę, tak, że osoba jest co najmniej niezrównoważona, ale no tak, no bo prawo w sumie chce, żeby dzieci miały oboje rodziców, więc niezależnie od tego, jaki ten rodzic jest, to niech będzie, tak. A na przykład moi adwokaci mówią trochę w inny sposób, że czasem jest lepiej nie mieć któregoś z rodziców, czy narcystycznej mamy, czy narcystycznego taty, czy w ogóle przemocowego rodzica, bo to jest mniej traumatyczne niż cokolwiek innego, tak, że go nie będzie, tak, niż że jest właśnie przemocowy i się ma z nim styczność. To mniejszą traumą na pewno jest po prostu nie mieć rodzica. Przynajmniej tak próbują to wyważyć, tak? Mhm. Powiedziała Pani o tym, że były tak zaangażowane w to osoby biegli sądowi. Mhm. I koniec końców, czy Pani bądź partner były na szczęście, mieli koniec końców postawioną jakąś diagnozę? Ja miałam jako wiarygodnego świadka, bo tam też była linia obrony, że ja jestem właśnie borderką psychiczną, więc ja się też poddałam badaniu i to była taka opinia, która no, bardzo gul aż skoczył. Natomiast u niego było, że nie spełnia przesłanek psychopatii, bo najpierw cały czas było to słowo w użyciu rzeczywiście, że to psychopatia. I nawet jak teraz się gdzieś tam rozmawiam z różnymi specjalistami, to oni też pierwsze, co przychodzi im, to raczej psychopatia, Tak. ale tam nie było przesłanek do psychopatii, tylko właśnie do tej osobowości narcystycznej, do tego zaburzenia. No tak, rozumiem, z Więc tych, jakimiś pewnie oczywiście cechami to jest ta nasilonymi. triada, tak, że tam jest Tak, tak. ten psychopata i narcyz i makiawelizm w jednym, ale tutaj tych psychopatycznych rzeczywiście przesłanek wszystkich nie było, bo są tam cechy różnicujące, więc... I to chyba było też ciężkie. Jak ja pamiętam, rozmawiałam z biegłą i ona spojrzała na mnie i powiedziała: wie pani, że nie ma dla niego szansy, bo on nawet nie chce. Mówi, dla niego jest już za późno, tam są chore mechanizmy w głowie i teraz rola pani jest taka, żeby też pogodzić to w sobie, że ani pani nie ma na to wpływu, ani on, bo on nie chce mieć wpływu na to, że teraz pani będzie jak najwięcej o nim wiedziała i że teraz pani jak najwięcej będzie mogła pomóc córce. I pamiętam też właśnie słowa tej biegłej, że mimo tego, jakim on jest człowiekiem, z jaką osobowością, to żebym ja nie zapomniała dać takiej namiastki córce, że ojciec coś kiedyś może dobrego dla niej zrobił, żeby nie miała tych deficytów. Więc jeżeli coś tam próbuje zrobić, nawet jeśli to jest udawane względem jego osoby, tak, bo on nie do końca to czuje prawdziwie, to żeby ona na tym nie ucierpiała. Ale pamiętam, że chyba dobiły mnie najbardziej te słowa, że nie ma szansy, tak, że koniec, już trzeba się pogodzić, tak, że stoimy na sali sądowej z kimś, kto ma chore mechanizmy i dla kogo nie ma szansy. Ona powiedziała, że ona nie widzi nadziei żadnej. I to było dobijające. Chyba takie najbardziej dobijające słowa to, że nie ma nadziei po prostu dla niego, jako dla człowieka. Dlaczego to było takie trudne dla Pani do przyjęcia? Bo zawsze jest gdzieś z tyłu głowy, że może się zmieni. Mimo wszystko. Biorąc pod uwagę historię, gdzie już po wyroku on próbował coś pisać i mimo, że ja, tak jak wspomniałam, wiedziałam, że nie mogłabym z nim być, to jednak czytałam te SMS-y, tak? I zastanawiałam się z tyłu głowy. No, Nad więc chyba czym, ta chęć, żeby on się zmienił. nad czym się Pani zastanawiała z tyłu głowy? Czy rzeczywiście na przykład może być taki moment w jego życiu, że on jednak zechce dokonać tej zmiany, tak? Bo często się mówi, że narcyz, czy ogólnie ten, kto jest zaburzony, to musi wykazać chęć. I ja się zastanawiałam, czy tam kiełkuje jakaś chęć, bo rzeczywiście coś do niego dociera, czy nie. No i
jak się okazało, nic nie dociera i nie ma chęci, ale myślę, że każdy taki po prostu normalny człowiek, e, to liczy na te zmiany, tak? Albo wierzy w to, bo sam wie, że też potrafi zmienić coś w sobie i coś przepracować. No ale tutaj akurat nie ma na to szansy. Mhm. Bardzo dziękuję. Teraz oddam głos, jak pani się zgodzi oczywiście, W porządku. osobom, które są z nami. Już